Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, dlatego przypomnę wszystkim, którzy już zapomnieli albo po prostu nie widzieli, że zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy zostały wyszlifowane ostatnie rzeczy, które należało jeszcze poprawić. No i teraz przyszedł czas na Surfacera 500, który załatwi sprawę ostatnich niedociągnięć. Ale zanim przejdziemy do malowania, jeszcze taki mały protip ode mnie dla wszystkich, którzy mają problemy z pyłkami przyklejającymi się do modeli. To się zdarza się tak bardzo często, kiedy malujemy w dosyć suchych pomieszczeniach albo po prostu w miejscach, gdzie jest dużo kurzu. Pomaga na to zwykła woda z kranu zroszona jakimś spryskiwaczem. Jeśli chodzi o takie spryskiwanie, no to ja akurat sobie spryskuję powietrze dookoła, no bo tam właśnie osiada się ten kurz. I oczywiście stanowisko. Ja zawsze maluję na ręcznikach papierowych, bo tak po prostu jest bardziej higienicznie. Może nie jest to zbyt sexy, ale jest to najbezpieczniejsza forma malowania. I ten ręcznik również jest dosyć suchy, ma dosyć dużo pyłków. To nie są ręczniki papierowe bezpyłowe, w związku z czym ja sobie spryskuję zarówno ręczniki, jak i otoczenie, które jest dookoła mnie. Mechanizm jest dosyć prosty. Woda zroszona ze spryskiwacza łapie cząsteczki kurzu i przez to, że woda jest cięższa od powietrza, powoduje, że one wszystkie osiadają na biurko i przez to, że biurko jest delikatnie zwilżone, już nie wstają z powrotem i nie unoszą się w powietrzu w naszym najbliższym otoczeniu. Dyszę moich silników zapodkładowałem od razu lakierem błyszczącym GX2. Jak widzicie, miejsce, gdzie szlifowałem i skrobałem dodatkowe linie podziałowe, są dosyć kropowate. Oznacza to po prostu, że użyłem papieru zbyt mocnej gradacji i nie chce mi się tego już w jakiś inny sposób poprawiać, więc psiknę to właśnie taką dosyć gęstą warstwą Mr. Surfacera 500, który zadziała tutaj jak mikrofiller. Taki sam zabieg wykonałem także na krawędziach mojego Buicka, gdzie można zakładać, że jakieś łączenie, jakiś seamline może się tutaj pojawić. Dlatego dla bezpieczeństwa lepiej zalać takie miejsce z mikrofilerem, czyli na przykład Surfacerem 500, bo albo tym mikrosurfacerem wypełnimy tą linię podczas malowania taką gęstszą farbą, albo ujawni nam się ta linia i będziemy wiedzieli, w którym miejscu powinniśmy jeszcze nad tym modelem trochę popracować. W tym miejscu widać wyraźną linię łączenia połówek kadłuba. Niestety ja już permanentnie wkleiłem zbiorniki paliwa, w związku z czym nie pozostaje mi nic, jak po prostu zalać ten element mocniej surfacerem, żeby tą linię zgubić, ponieważ nie jest to możliwe, żeby tam ładnie to wyszlifować. Jak widzicie, linia łączenia połówek kadłuba bardzo ładnie się wypełniła mikrofilerem i nie wymaga już dłuższej pracy, ale ujawniła nam kolejne rzeczy, czyli przy takim wyrazistszym panelu widać, że linie podziałowe delikatnie zaginęły, które będę musiał odtworzyć jeszcze przed malowaniem bazowym. Poza tym krawędzie wszystkie udało się zasklepić fajnie mikrofilerem. Niestety malowanie dosyć gęstym podkładem powoduje, że tworzy się na powierzchni odkurz, który nie jest pożądany, bo zamalowując go w tym momencie mielibyśmy kaszkę na modelu, w związku z czym będzie jeszcze trzeba spolerować ten kadłub. I jak widzicie, niektóre miejsca też po wcześniejszym polerowaniu przetarły się do gołego plastiku i jeszcze niektóre prekolorowane elementy dalej odznaczają się innym kolorem, w związku z czym zanim zacznę malować, jeszcze raz przepoleruję ten model i zapodkładuję jeszcze całość raz jasno-szarym Surfacerem 1500 dla uzyskania gładkiej, ładnej i jednolitej powierzchni do dalszego malowania kolorem bazowym. Przed rozpoczęciem malowania konieczne jest jeszcze zabezpieczenie elementów już pomalowanych i w moim przypadku takie dwa elementy to kokpit, który jest już zrobiony na gotowo, oraz sekcja z karabinami z przodu kapsuły pilota. I do osłonięcia kapsuły pilota mógłbym oczywiście użyć zestawowego wiatrochronu, ale mam go już tak zamaskowanego, że nie chciałbym go tutaj używać, zwłaszcza że mamy w zestawie Buicka jeszcze taką wersję tylko ramek, bez szybki, która pasuje idealnie w tym miejscu i ja osobiście jej nie wykorzystam. Dlatego ta ramka posłuży mi jako rama do zamaskowania mojej kabiny pilota, bo będzie wymagała wyłącznie zamaskowania taśmą Tamiya i potem przyklejenia wszystkiego na kleju Ammo Ultra Glue, który w bardzo łatwy sposób będzie potem można zerwać, a to wszystko spowoduje, że kabina będzie szczelnie zabezpieczona
i żaden odkurz nie dostanie mi się do tego gotowego kokpitu. Ammo Ultra Glue nakładam zazwyczaj wykałaczką. Jest to najwygodniejsza, przynajmniej dla mnie, metoda. Jak widzicie, niespecjalnie się do tego przykładam, dlatego że po wciśnięciu kabinki Ammo Ultra Glue wypłynie i będzie można zebrać nadmiar, jak tylko troszkę przyschnie. Bardziej skomplikowanym elementem do maskowania jest ta wnęka karabinów, którą teraz widzicie. Ona ma bardzo niestandardowy kształt, dlatego częściowo pomaskowałem ją taśmą Tamiya, ale całą resztę będzie musiał tutaj zrobić Liquid Mask. Możecie użyć każdego, ale na pewno nie używajcie tego, który tutaj teraz widzicie. Ja używam najczęściej Liquid Masku firmy Vallejo, ale akurat w tym momencie nie miałem go dostępnego pod ręką. W maskowaniu Liquid Maskiem nie trzeba się jakoś szczególnie przejmować tym, że wyjedziemy za krawędzie. Liquid Mask po wyschnięciu bardzo łatwo da się usuwać, podważać, przesuwać, bo jest to po prostu zastygająca guma. Model mam już wypolerowany i zapodkładowany Surfacerem 1500 i teraz przyszedł czas na malowanie pierwszych kolorów bazowych. Jeśli chodzi o same farby, to zdecydowałem się skorzystać z farb słowackich, czyli MRP. Są to farby na bazie lakierów, gotowe do malowania aerografem, nie trzeba ich w żaden sposób rozcieńczać, są dosyć rzadkie. Dla mnie nawet odrobinę za rzadkie, ale w większości modelarzy to nie przeszkadza. Jeśli liczyliście na jakieś krateczki, pre-shadingi, zmyślne kolorowanki, które potem będą niedomalowywane, no to muszę Was rozczarować. To nie jest moja bajka i też chciałbym Wam pokazać trochę inny punkt widzenia, jeśli chodzi o malowanie. Więc wyjdziemy z mocno kryjącej bazy po całości, bez żadnych tutaj szlaczków, marmurków i innych tego typu rzeczy. Po prostu pomaluję teraz cały model na kolor bazowy, czyli kolor biały, pomieszany pół na pół z kolorem Light Ghoul Grey, jasno-szarym. Po pomalowaniu głównych elementów modelu kolorem bazowym, zanim przejdę do jakichś poważniejszych działań przy samym malowaniu, pasowałoby najpierw skupić się na tym, co może potem nam tą piękną robotę pobrudzić, czyli metalizery. Metalizery mają to do siebie, że tworzą dosyć duży odkurz wokół siebie, no i oczywiście zawierają w sobie opiłki metalu, które potem działają trochę jak brokat na modelu. W związku z czym zawsze najlepiej jest zacząć od metalizerów, a dopiero potem przechodzić do jakichś bardziej regularnych kolorów. Jeśli chodzi o tą budowę Ewinga, zdecydowałem się skorzystać z moich ulubionych farb metalicznych, czyli Mr. Hobby z serii Mr. Color Super Metallic. I tutaj wytypowałem sobie do tej roboty kilka kolorów. Super Titanium, Super Iron, Super Chrome Silver i Super Aluminium. Myślę, że te 4 kolory spokojnie wystarczą do tego, żeby te kolory na modelu troszkę zróżnicować. Akurat nie ma tutaj takiej sytuacji, że te wszystkie elementy gdzieś koło siebie występują poza samymi dyszami, więc też nie ma za bardzo co się tutaj rozwodzić nad jakąś konkretną zmianą tych barw. Metaliczne farby serii Super Metallic bardzo dobrze współpracują z dedykowanym do nich tinnerem Mr. Color Rapid Tinner. Jest to najbardziej w cudzysłowie suchy tinner z serii Mr. Color, czyli zupełne przeciwieństwo bardzo popularnego Mr. Color Leveling Tinner. Do wlotu powietrza w moim Ewingu zdecydowałem się użyć Super Titaniuma, czyli koloru tytanowego. On ma delikatnie żółte zabarwienie, ale jeśli nie macie jakiegoś porównania, to nie jesteście w stanie tego właściwie odnotować patrząc na model. To zresztą widać na tych elementach, które właśnie teraz maluję. Bez kontekstu po prostu wygląda jak kolejny metaliczny kolor. Kolejny, najbardziej błyszczący kolor ze wszystkich metalików, które tutaj zdecydowałem się użyć, czyli Super Chrome Silver, zastosuję do elementów, które chciałbym, żeby jak najbardziej odbijały światło, czyli w moim przypadku będzie to wewnętrzna część dyszy, do której będzie zamontowany LED i chciałbym, żeby to światło jak najmocniej się tutaj rozpraszało. Tym samym kolorem zdecydowałem się pomalować wewnątrz pudełka, którym rozprowadzane jest światło od LEDa, żeby jak największe tutaj rozbłyski świetlne mogły się pojawić, a okolice wlotu powietrza postanowiłem zrobić trochę ciemniejsze. I tutaj podczas testów
przed malowaniem bazowym okazało się, że mój Super Iron, od którego oczekiwałem, że będzie bardzo ciemny, wcale taki nie jest. Ale dzięki temu pokażę Wam kolejną właściwość super metalików, która moim zdaniem zmienia te farby o 180 stopni, a raczej moje podejście do tych farb zmieniło się o 180 stopni, kiedy się o tym dowiedziałem, czyli fakt, że super metaliki można mieszać z dowolnymi kolorami farb Mister Color serii C. W tym przypadku dołożymy parę kropel czarnego, żeby efekt ostatecznie był bardziej ciemny. Tą samą mieszanką zdecydowałem się pomalować także dysze, które już wcześniej pomalowałem i możecie zobaczyć, jak duża różnica jest po dodaniu czarnego koloru do tej samej farby. Jedna i druga dysza została pomalowana kolorem Mister Super Iron, ale do jednej zostało dodanych kilka kropel czarnego koloru. Pierścień dzielący moją kapsułę od wydechu głównego mojego Bwinga postanowiłem pomalować dwoma kolorami metalicznymi, żeby troszkę wszystko się odróżniało. Żeby wszystko było estetyczne, użyłem do maskowania taśmy maskującej Tamiya 9 mm i dzięki temu też mamy tutaj połączenie Super Irona i Super Irona z użyciem kilku kropli czarnej farby. Jak widzicie, różnica jest zauważalna gołym okiem, a po wzmocnieniu tego trochę olejami będzie ten efekt jeszcze bardziej widoczny. Jak pewnie zauważyliście, dupka mojego Bwinga nabrała trochę metalicznego koloru, ale tym się nie przejmujcie. To akurat był celowy zabieg. Dupka była pomalowana kolorem bazowym, ale mam na nią już trochę inny pomysł, o czym w dalszej części tego odcinka. Pozostałe elementy wyglądają całkiem przyzwoicie. Raczej w większości nie będę jakoś nadmiernie łoszował, poza oczywiście dyszami, które na pewno dostaną jakąś porcję weatheringu, choć same metalizery to nie jest coś, co bardzo lubi jakiś ciężki weathering, zwłaszcza jeśli chodzi o ciemne metalizery, a tutaj właśnie taki on jest. Wnętrza dyszek są pomalowane w kolorze chromowym, nie będę z nimi nic robił, zależy mi na tym, żeby w wydechu jak najbardziej rozświetlało się światło LEDowe, które zostanie zainstalowane wewnątrz. Zapomniałem o pomalowaniu rurek, które w Bwingu mają być zamontowane w okolicach zbiorników paliwa, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że mogłyby to być zbiorniki paliwa, więc przy okazji przetestuję specyfik od Steady, czyli markery metaliczne. Ten wygląda na jakiś taki brązowo-metaliczny, więc myślę, że może być fajną bazą do potem ewentualnego pobrudzenia na dalszych etapach, a jeśli nie, to przynajmniej stestujemy nowy marker od Steady. Marker ma kurkę w środku, co by mogło sugerować, że może jest olejny. Przed użyciem trzeba napuścić trochę farby do rysika. Jak widzicie, po paru stuknięciach zaczyna ta farba napływać i kryje całkiem ciekawie. Wygląda to nieźle, jak na marker. Tym bardziej podejrzewałbym, że może być to marker olejny, bo za mało lata zdarzało mi się takich używać. Ale no niestety nie, ponieważ nie śmierdzi. W ogóle nie czuć zapachu, więc to muszą być farby akrylowe. No i spróbujmy sobie na tych wydechach to pomalować. No kolor jest zgoła inny niż ten, który sugeruje sam marker. Raczej wygląda jak różowe złoto albo coś w tym stylu. Na pewno nie będzie to docelowy kolor moich wydechów, ale pomalujmy wszystko, zobaczmy jak to wygląda. Jak widzicie, sam marker nie wydaje się, żeby był z jakiejś gąbki czy z czegoś, raczej jest to jakiś taki plastikowy rysik. On też widać, że nie nasiąka tutaj jakoś szczególnie. Widać tylko, że sam czubek jest oblany farbą, no i tam, gdzie dotknę już malowanymi elementami, ale nie rozlewa się po całym rysiku, więc raczej nie jest to coś bardzo nietrwałego. Wydaje się to dosyć odporne na jakieś takie mechaniczne uszkodzenia. Nie wiem, czy widać to dobrze na filmie, ale efekt po pomalowaniu zdaje się być dosyć ładny, to znaczy mamy naprawdę błyszczącą powierzchnię. Te wydechy były tylko oszlifowane i zapodkładowane, więc jestem pod wrażeniem. Zanim jeszcze zacząłem malować główne elementy wydechu mojego Bwinga, udało mi się nabyć na chińskim Allegro zestaw LEDowy,
który jest podróbą oryginalnego zestawu LEDowego, który jest praktycznie w ogóle niedostępny nawet w zagranicznych sklepach modelarskich. I jeśli już jest dostępny, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, rzędu 25 funtów. Więc zamówiłem taki zamiennik i stwierdziłem, że idealnym momentem na przetestowanie tego gadżetu, tego światełka LEDowego jest ten moment, kiedy wszystkie elementy metaliczne będą już pomalowane. Jak widzicie, ten mikro LED, korzystając z tego skomplikowanego systemu rozprowadzania światła, działa całkiem nieźle. Niestety, jak teraz widzicie, samo urządzonko, które jest zamiennikiem oryginału, czasami łączy, czasami nie. Na szczęście jego cena, która oscyluje w granicach 12 zł, powoduje, że można zamówić kilka tych światełek i ewentualnie je wymieniać, bo jeden myślę, że może nie wystarczyć, ale trzeba przyznać, że ten mikro LED robi naprawdę dobrą robotę i wygląda to świetnie. Mamy już pomalowane newralgiczne punkty metaliczne, które należało załatwić na samym początku. A teraz możemy przejść do tych bardziej customowych rzeczy, które pojawiły się w tym projekcie, czyli kapsuły i skrzydeł, które będą imitowały sprzęt nasowski. Koncepcja na ten model jest taka, że po prostu B-Wing podczas walk wylądował na ziemi, został wyremontowany przez inżynierów NASY i właśnie opuszcza Ziemię. I główne elementy tej nasowskiej części modelu będę malował kolorem Insignia White, czyli takim troszkę złamanym białym, który myślę, że idealnie opisuje to, jak powinien wyglądać prawdziwy amerykański pojazd. Ale jeszcze zanim przejdziemy do malowania bardziej precyzyjnych rzeczy, to sprawdźmy, czy MudWorks JM00 jest w ogóle odpowiednim aerografem do takiej pracy. Jak widzicie, pierwsze kreski są całkiem obiecujące. Nie jest to jakaś ultra precyzyjna praca. Zobaczmy sobie, ile one mają. No, można powiedzieć, że tak 0,75 mm szerokości. Właściwie do każdej pracy modelarskiej jest to absolutnie wystarczające, chyba że malujemy jakieś makaronowe malowania w skali 1:144, ewentualnie jakieś niemieckie szlaczki. No ale można jeszcze się trochę pobawić ustawieniami. Zmniejszmy sobie ciśnienie do 0,8, podkręćmy go troszkę na zaworze przepływu powietrza. No i jak widzicie, da się też zejść troszkę niżej, jak się postaramy. A to już powoduje, że ten aerograf nie ma za bardzo powodów do wstydu względem, nie wiem, popularnych Proconów 0,3-0,2 mm. Choć myślę, że Proconem dałoby się odrobinę cieńszą tą linię uzyskać, ale nie wiem, czy jest to dla większości ludzi w jakikolwiek sposób istotne. Malowanie zaczynam od skrzydła i maluję tutaj na szarym podkładzie Mr. Surfacer 1500 i skupiam się wyłącznie na tych miejscach, które mają pozostać białe w gotowym modelu. Na krawędzi natarcia i na krawędzi spływu tego skrzydła będą te kafelki, które mają imitować ceramiczne płytki termiczne. One będą w takim kolorze szaro-szarym. MRP to dosyć rzadkie farby. Ogólnie raczej w środowisku mówi się, że służą one do malowania brudnym rozcieńczalnikiem. No i mniej więcej tak to wygląda. Jak widzicie tutaj na dosyć jasnym, szarym podkładzie Mr. Surfacer 1500 wymagane były dwie warstwy, żeby faktycznie to skrzydło zaczęło wyglądać jak białe. Jak widzicie, nie wszędzie ono jest domalowane perfekcyjnie tak, żeby było śnieżno-białe, dlatego że i tak ono będzie podlegało jakiemuś tam weatheringowi, więc to małe takie precieniowanie nam tutaj pomoże. Z ciekawostek, jak różni się Insignia White od Insignia White pomieszanej z Light Ghoul Greyem w proporcji 50:50? No jak widzicie, różni się całkiem sporo. Teraz dopiero widać, mając to porównanie, że Insignia White jest tutaj ewidentnie białym kolorem, a ta mieszanka jest taka właśnie szara, delikatnie jajkowa. Zanim jeszcze przejdę do kabiny, tak jak Wam wspominałem wcześniej, nie przejmowałem się tym, że pokryję metalizerem część dupki mojej kabiny. To wynika z tego, że dupka też będzie w malowaniu NASA, takim bardzo ordynarnym, ale o tym dowiecie się później jak bardzo. Dlatego zamiast Light Ghoul Greya zmieszanego 1:1 z Insignia White'em, tutaj zdecydowałem się użyć jako bazy wyłącznie Insignia White'a, czyli cała dupka jest w tym momencie przemalowywana na kolor biały. I tutaj akurat zależy mi na ultra kryjącej powierzchni, więc maluję, dopóki wszystko nie będzie jednolicie białe. Tak to wygląda po malowaniu.
A kiedy farba już delikatnie wyschła, zająłem się maskowaniem. I tutaj maskowanie jest dosyć skomplikowane, dlatego że cała bryła nie dość, że jest obła, to jeszcze schodzi się pod różnym kątem, w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujemy. A ja tutaj pracuję nad tym, żeby uzyskać coś, co będzie przypominało biało-czarną szachownicę. Jest to odniesienie bezpośrednie do rakiety Saturn V, czyli z jednej z moich ulubionych rakiet, która między innymi zasłynęła z tego, że wyniosła pierwszych ludzi na Księżyc. I widzicie, mam tutaj to już pomaskowane. Jeśli nie interesowaliście się nigdy misją Apollo jakoś bardziej szczególnie, no to możecie być teraz zaskoczeni, co ja tutaj koloruję na czarno, ale uprzedzam, w tym szaleństwie jest metoda, co zaraz zobaczymy po odmaskowaniu tego również bardzo mocno na czarno pokrytego elementu. Jak widzicie, farby nie żałowałem, ale zobaczmy, jak to wyszło. W tak skomplikowanych maskowaniach bardzo często zdarza się tak, że miejscami gdzieś pojawia się mikroodkurz. Bardzo trudno jest wymaskować takie elementy tak, żeby wszędzie wyszło idealnie. Są to dosyć łatwe rzeczy do poprawy i tym się nie ma co przejmować. Na przykład w tym miejscu nie do końca się udało, ale łatwo to poprawimy. A dlaczego ta szachownica jest taka dziwna? No właśnie dlatego, że Amerykanie dzielili rakietę na 4 części. Jedna była oznaczona kolorem wyłącznie białym, druga część była oznaczona wyłącznie kolorem czarnym, trzecia część była oznaczona kolorem białym i czarnym, a czwarta czarnym i białym. Dzięki temu w pomiarach czy tam przy jakichś zdjęciach, dokładnie nie wiem jak wyglądała ta procedura, ale służyło to do tego, żeby odróżnić, która ćwiartka rakiety jest widoczna. Czas na małą przymiarkę. Całkiem fajnie to wygląda. Tak jak mówiłem, bryła, którą maskowałem, była bardzo trudna. Nie wyszło mi to idealnie, aczkolwiek wydaje mi się, że jak na tak skomplikowaną bryłę i tak zabawowy projekt, to i tak wyszło całkiem przyzwoicie. Po pomalowaniu wszystkiego na biało przyszedł czas na panele termiczne. Tutaj zdecydowałem się użyć innej czarnej farby, czyli Blue Blacka od AK Real Colors. Jest to farba taka trochę grafitowa, trochę ciemno-szara. To będzie dobry kolor do imitacji tych płytek ceramicznych, które NASA stosowała zazwyczaj w podłogach swoich promów kosmicznych, dlatego że te płytki ceramiczne rzadko kiedy były oryginalnie tak krystalicznie czarne. Więc krótki test, czy MathWorksem da się także pisać w kolorze czarnym. Od razu przepraszam za charakter mojego pisma. Musicie mi uwierzyć, że nie aerografem, a długopisem piszę jeszcze gorzej. Z racji tego, że nalało mi się dosyć dużo farby, a zdecydowałem się użyć mniejszego zbiorniczka w aerografie, korzystam sobie tym razem z dekielka, żeby nie wychlapać tej farby na model, bo będę tutaj na pewno dużo potrząsał całym sprzętem. Będę malował krótkimi seriami, małe kostki i będę przeskakiwał z jednej na drugą. Lepiej się zabezpieczać, a akurat MathWorks w swoim zestawie Ultimate daje do każdego zbiorniczka jeden kap. I jak widzicie, jedziemy sobie po kolei, delikatnie przechodząc z panelu na panel. Jakiś czas trzeba aerograf przedmuchać, dlatego że możemy mieć do czynienia z tak zwanym tip dryem. Po takim malowaniu, gdzie używamy więcej powietrza niż farby, po prostu zasycha na końcówce igły farba, a to powoduje, że atomizacja farby z igły znacznie się zmienia, oczywiście na niekorzyść, tworzy się odkurz i jakby plamka jest coraz szersza, także trzeba co jakiś czas, malując tak precyzyjnie, ten aerograf przedmuchać. I ja tutaj do tego wykorzystuję jakąś taką wolną przestrzeń, gdzie mam taśmę maskującą lub ewentualnie po prostu fragment plastiku, który wiem, że i tak nie będzie widoczny. No a jeśli nie mam ani takiej, to po prostu psikam na ręcznik papierowy, który zawsze mam na podstawce do dyspozycji. Jak widzicie, po pomalowaniu owiewki przymierzmy sobie ją do dupki, którą malowałem kolorem czarnym. Chyba nie kłamałem, ewidentnie jeden i drugi kolor mocno się różnią od siebie. Wszystkie panele maluję mniej więcej tą samą techniką, czyli podjeżdżam sobie aerografem płytka po płytce. Oczywiście mógłbym to maskować, mógłbym to malować kilkoma kolorami naraz, ale jest to bardzo uciążliwa praca, gdybyśmy mieli to robić na takiej ilości tych płytek, którą ja tutaj sobie wymalowałem. Sam sobie dostosowuję ilością farby, którą nakładam, poziom zaczernienia tych elementów.
I dzięki temu, że mam jasny podkład, czyli w tym przypadku jasny, szary Mr. Surfacer 1500 i mam prawie czarny kolor, właściwie reguluję sobie intensywność zaczarnienia danego panelu tylko tym, jaką ilość farby podam dla danego kafelka. To powoduje, że mam od razu zróżnicowaną powierzchnię i nie musząc kombinować jakimiś dziwnymi pre-shadingami i tak dalej. I to daje mi przede wszystkim pełną kontrolę nad efektem. No bo oczywiście mogę tutaj przeholować, może mi się gdzieś ten spust aerografu przeciągnąć i to się oczywiście prawdopodobnie prędzej czy później zdarzy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem wziąć jakiś jasny, szary kolor i rozjaśnić dany panel, albo po prostu przemalować to jeszcze raz na jasno-szaro i potem znowu poczernić tą samą techniką. W przypadku skrzydła, które ma znacznie większą powierzchnię, zacznę sobie od jakiegoś takiego wstępnego zaciemnienia całości, żebym nie musiał tutaj się aż tyle męczyć. To zaciemnienie całości powoduje, że będę miał po prostu mniej roboty malując kafelek po kafelku. I część płytek po prostu będę mógł zostawić tak niedomalowanych. Do takiego malowania powierzchniowego zazwyczaj odsuwam aerograf od modelu trochę bardziej, czyli na jakieś 5, może 8 cm. Podczas gdy te drobne rzeczy maluję z odległości 1,5, maksymalnie 2 cm. Jeżeli to mają być jakieś ultra precyzyjne rzeczy, no to zdarza mi się też ściągać osłonę iglicy i malować praktycznie na milimetry od danego elementu. No ale tutaj nie ma takiej potrzeby, nie jest to aż tak precyzyjna robota, którą tutaj wykonuję. Poza tym nie jest to model, w którym jakiś potrzebuję uzyskiwać po prostu kosmiczną precyzję, w związku z czym to, co daje mi Madworks, czyli ta jego precyzja na dyszy 0,35 jest dla mnie totalnie wystarczające i mogę sobie malować z dalszej odległości. Jak widzicie, co jakiś czas, nawet pomimo tego pierwszego takiego zblendowania ciemniejszym kolorem, jadę sobie jakieś większe powierzchnie dalsza aerografem, malując kilka paneli na raz. No to wynika z tego, że czasami kiedy malujemy kafelek po kafelku, to w pewnym momencie okazuje się, że one koło siebie przestają się ze sobą lubić. Ale tutaj chodzi bardziej o to, że po prostu któryś kafelek może się za bardzo wyróżniać i to potem będzie wyglądało bardzo nienaturalnie na modelu. Więc przejeżdżając kilka obok siebie tych kafelków z większej odległości powodujemy, że ten kontrast nam się zmniejsza. I dzięki temu te kafelki ostatecznie nie będą tak się wyróżniać jak teraz, jak widzicie, one tam malowane pojedynczo, no to wygląda to trochę jak jakaś brzydka biedronka. Ten sam zabieg robię na górze skrzydła. Tutaj technika niczym się nie różni. Tak jak mówiłem, te panele zaplanowałem na spływ i na natarcie skrzydła. Z perspektywy czasu trochę żałuję, że zdecydowałem się zrobić tak w ten sposób spływ, bo tego białego koloru zostaje mi całkiem mało na tym skrzydle, no ale było już trochę za późno na to, żeby zmieniać koncepcję, zwłaszcza, że wyskrobałem już te płytki termiczne, które ewidentnie wyglądają jak płytki termiczne, a nie nic innego. I jak sobie spojrzymy po malowaniu czarnym, zróżnicowanie jest ewidentnie zauważalne. To skrzydło będzie mniej więcej widoczne pod takim kątem, więc myślę, że efekt jest całkiem spoko. Moim zdaniem trochę zbyt mocno się wyróżnia, to znaczy jest zbyt czarny. Patrząc na wahadłowce kosmiczne NASY, te płytki niektóre nawet wyglądały na prawie białe, więc trzeba będzie jeszcze delikatnie ten kolor przyblendować jakimś bardziej szarym kolorem. Do tych rozjaśnień użyję tego samego koloru, którego wcześniej używałem, ale doleję do niego kilka kropel Insignia White'a i oczywiście odrobinę Thinnera, żeby całość była dosyć rzadka. Jak widzicie, różnica koloru jest znaczna. Tego Insignia White'a dorzuciłem całkiem dużo, żeby nie bawić się jakimś mikrokontrastem, tylko część tych kafelków naprawdę rozjaśnić tak dosyć intensywnie. I metoda działania jest tutaj dokładnie taka sama jak wcześniej, czyli staram się skupiać na jakichś konkretnych panelach. Oczywiście w tym momencie już nie zależy mi na tym, żeby te panele były jechane tak jak wcześniej, jeden po drugim, tylko skupiam się na rozjaśnianiu wyłącznie tych paneli, które chciałbym, żeby były jaśniejsze. Staram się to robić losowo, ale oczywiście najbardziej skupiam się na panelach, które w jakimś stopniu wcześniej mi nie wyszły, bo jest to najprostszy sposób ukrywania błędów, a właściwie przemieniania błędów w zalety.
I akurat moim celem tutaj jest to, żeby te panele jaśniejsze były raczej incydentalne, to znaczy, żeby było ich znacznie mniej niż tych paneli wyjątkowo ciemnych. Jak widzicie, tutaj też stosuję tą metodę, że maluję z dalsza. To chodzi właśnie o to, żeby przygasić ten kontrast w momencie, w którym przemalowałem znowu na za jasno, no to żeby całość też była trochę jasna, bo będzie to zdecydowanie łatwiejsze później do pracy z olejami, to znaczy będzie trzeba tej pracy włożyć znacznie mniej na etapie ostatecznego brudzenia. Na spodniej części skrzydła mamy też jakieś panele, których w żaden sposób nie kafelkowałem, bo powiedzmy, że była to jakaś klapa czy coś tam. Fajnie by było, jakby odróżniały się trochę od tej ceramicznej części, więc po prostu je pomalowałem tym moim szarym kolorem. Resztę już zrobią oleje, tak żeby to w jakiś sposób odróżnić od tych domalowanych kafelków. Trochę jeszcze blendy po całości i skrzydła mamy gotowe. Na owiewce zdecydowałem się zrobić delikatny światłocień. Ma to imitować oczywiście jakieś, wiecie, przymrożenie, po prostu jakieś takie zsiwienie przodu. To się zdarza często w samolotach, nie wiem czy w kosmosie również, ale przyjmijmy, że w moim kosmosie tak się dzieje. I można odmaskować owiewkę. Jak widzicie, ten gradient fajnie tutaj się prezentuje, czyli mamy dosyć ciemno na końcu, prawie biało na przodzie. Daje to całkiem przyjemny efekt. Pora na odmaskowanie kabiny. Jak widzicie, te kostki czarne fajnie tutaj kontrastują z tymi partiami białymi. Można już oderwać osłonkę kokpitu, która była przyklejona na Ultra Glue. No i nie jest to jakieś super trudne, fajnie ten klej odchodzi, można go zeskrobać. No i czas na przymiarkę całej kabiny. Dołóżmy jeszcze dupkę. Zaczyna ta koncepcja w jakiś sposób przypominać to, o czym myślałem od samego początku w moim projekcie biwingowym. Odmaskujmy sobie jeszcze skrzydła. No i tutaj już widać to, o czym wspominałem, że trochę żałość, że tego białego koloru na tej górnej powierzchni tych skrzydeł jest tak mało. No ale kto wiedział, uczymy się na błędach. Na przyszłość będę wiedział, że trzeba uważać, bo łatwo jest przesadzić. Mała przymiarka po malowaniu. Spód wygląda super. Kabina też jest jakimś ciekawym punktem odniesienia do całości. No i mamy wstępnie pomalowanego biwinga. Po pomalowaniu kafelków przyszło czas na kilka poprawek i dokończenie roboty. W mojej kapsule wymyśliłem sobie, że będą jakieś drzwiczki inspekcyjne, które akurat tutaj też będą pomalowane na biało. No i po pomalowaniu tego panelu białego, kabina pilota jest już całkowicie gotowa. Przy okazji używania białego przyszedł także czas na poprawę odkurzu na wydechu kapsuły. Nie do końca wiedziałem, co zrobić z fragmentem karabinowym mojego NASA skrzydła, ale dla urozmaicenia stwierdziłem, że lepiej będzie, jak będzie pomalowany tak, jak cała reszta oryginalnego biwinga. I po tych wszystkich zabiegach nasowskich przyszedł czas na poprawę wyglądu wizualnego mojego biwinga. No i tutaj, tak jak wspominałem na początku odcinka, zdecydowałem się na wyjście od totalnie kryjącego koloru bazowego, ponieważ moim głównym pomysłem na zróżnicowanie kolorystyczne całego biwinga jest przemalowanie poszczególnych paneli tak zwanym freehandem, czyli z ręki, na różne odcienie zielonego, niebieskiego i szarego koloru, tak żeby ten biwing nabrał troszkę jakiejś głębi. Ale nie chciałem tego robić klasycznym pre-shadingiem, trochę dlatego, żeby pokazać Wam, że jest trochę inna droga. Nie wszystko trzeba na jedno kopyto malować. Dlaczego w ogóle wybrałem taką drogę? Ano dlatego, że ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem post-shadingu, który daje moim zdaniem znacznie większą kontrolę nad finalnym efektem niż metoda pre-shadingu. Dlatego, że wychodzimy od koloru bazowego. Tutaj nie mamy żadnych powodów, dla których mielibyśmy się martwić, że nasz kolor finalnie wychodzi zbyt blady na przykład niż oryginalny, bo nie chcieliśmy domalować, żeby nie stracić tego wszystkiego, co namalowaliśmy pod. A tutaj dzięki temu, że wykorzystujemy bardzo mocno rozcieńczone farby, akurat farby MRP nie wymagają dodatkowego rozcieńczenia, żeby były dosyć słabo kryjące, ale jeśli byłyby to inne farby, no to tutaj trzeba dodać więcej rozcieńczalnika i mamy praktycznie pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób ten kolor bazowy nam się nasyca. Jak widzicie, mieszam tutaj różnymi farbami, różnymi kolorami, a to wszystko jest zrobione właśnie po to, żeby ostatecznie
cała ta bryła nabrała kolorów, żeby wyglądała bardziej bogato. Może się zdarzyć tak, że w pewnym momencie gdzieś przesadzimy, ale to nie jest żaden problem, dlatego że zawsze możemy wrócić z powrotem do tego naszego koloru bazowego, który w tym przypadku jest 1:1 Light Ghoul Greya z Insignia White'em. Możemy dany panel przyblendować z powrotem kolorem bazowym. No i po takich zabiegach właśnie całość prezentuje się już dosyć spójnie, to znaczy mamy ewidentnie zróżnicowane panele. Widać, że coś się na tym viewingu dzieje. Po przyblendowaniu tych wszystkich kolorów mamy ewidentne zróżnicowanie paneli. Wiemy, że ten model już nie jest jednolity, nie wygląda tak die-castowo, plastikowo jak pierwotnie, ale widać, że mamy tutaj zbudowany jakiś efekt wielokolorowości. Na koniec pociemniania można się pobawić jeszcze w drugą stronę, czyli kilka paneli rozjaśnić jaśniejszym kolorem, czyli w tym przypadku Insignia White'em. Można w ten sposób także przygasić trochę panele, które wyszły może zbyt oczojebne, albo cały efekt wydawał się zbyt monotonny. No i tutaj dokładnie ta sama metoda przyblendowania, czyli po prostu z większej odległości psikamy aerografem farbę mocno rozcieńczoną, tak żeby ten kontrast pomiędzy poszczególnymi panelami trochę przygasł. No i to samo zrobimy na skrzydle, które jak widzicie jest idealnie gładkie, idealnie szare, a po zastosowaniu dokładnie tych samych technik już tam na tym skrzydle coś się dzieje. Tutaj zdecydowałem się jakoś mocno nie zmieniać kolorów tych paneli, ze względu na to, że będą tutaj jeszcze dodatkowo oznaczenia na tym skrzydle. No i pora odmaskować ostatni malowany element w moim NASA skrzydle, czyli tym oryginalnym Light Ghoul Greyem plus Insignia White. A potem już nie zostaje mi nic więcej jak zrobić małą przymiarkę, zobaczyć jak to w całości się komponuje i przy okazji zaprosić Was na kolejny odcinek z serii budowy modelu Boeinga. Będzie to odcinek głównie o malowaniu oznaczeń oraz nakładaniu kalkomanii i wszystkimi technikami, które przy nakładaniu kalkomanii należałoby zrobić. A jeszcze następny odcinek będzie już dotyczył bezpośrednio weatheringu. Ja już weathering tego modelu rozpocząłem i zapowiada się całkiem ciekawy odcinek z brudzenia, a jestem przekonany, że jest to odcinek, na który pewnie najbardziej większość z Was czeka. Więc jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, wrzućcie jakiś komentarz, zajrzyjcie na mojego Patronite'a, możecie postawić mi kawę albo zostać członkami mojej społeczności, która całkiem fajnie nam się rozwija. Mamy aktywnie działający czat na Facebooku, w którym chłopaki otrzymują porady, informacje spod stołu, a także oczywiście wcześniejsze update'y odnośnie tego, co robię. No i chłopaki też mają wpływ na to, jakie odcinki i w jakiej kolejności pojawiają się u mnie na kanale. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Mr. Trumpeter. Cześć!